Cześć, cześć. Taka wyprawa dosyć szybka na Komarówkę. Zobaczymy. Nie wiem, może całej godziny w ogóle nie będę stał, tak jak to zawsze robię, tylko taki szybki skok tutaj na to 87. Zobaczymy, co tu bierze. Dawno nie byłem. Myślę, że jakieś... O właśnie, patrzcie, wyskoczyła trofka uklei wyskoczyła. Myślę, że też da się spokojnie tu połowić jazgarze, może trofijne jakieś. Także co, jakiś tam sprzęt ustawiam. Aż zobaczę, co ja mam tu w ogóle pod przyciskami ustawione. Możemy zacząć od bacików, nie? Ale gdzieś bym tak od mniej więcej 20 cm do 40 ustawił. Trochę się zająkłem, bo widzę, że tak ktoś wyciągnął trofkę uklei. Teraz w lin siadł. Pamiętam kiedyś jeden z pierwszych filmów na tym kanale na pewno był z linem. Gdzie ja go tu łowiłem? Tu gdzieś obok. Tu w tej trawie. Tu brałem liny. Ciekawe, czy on tam wrócił. Może wrócił po jakimś czasie. Ciekawe, jak daleko jest ta lokacja. Też mnie to zastanawia, nie? W każdym razie co? Mapy jeszcze nie pokazałem wam. 87. To dla takich niższych poziomów bardziej oby ci gracze to już pamiętają to miejsce. Także co? Zaczynam jakiś haczek 19, 20 do 24 rozmiar można byłoby założyć. Dam sobie pęczak i w sumie mógłbym wyrzucić tu gdzieś tak na blisko. No, można byłoby delikatnie bliżej. Przydałoby się mniejsze spławiki jakieś założyć. Musiałbym jakieś spławiczki zobaczyć, gdzie mam jakieś takie drobniejsze i co. Pęczak, mucha to jest podstawa na ukleje. A tam jest branie. Mucha to jest podstawa na ukleje, ale też właśnie przy okazji tego, jak czasem tu były zawody właśnie na uklejki, to się okazało, że całkiem fajne sztuki potrafią wychodzić na pęczak. Dobra, to jest sobie też właśnie te 20-30 cm, muszka. To właśnie bym musiał zmienić ten spławik. Czy mam jakiś taki... Czego będę dobrze widział, bo jest cieniutki, moim zdaniem za cienki. No, ale zobaczymy, co tu będzie się działo. Płynie bokiem. Co to za ryba? Jest ukleja. 60 gram. Od 60 zaczynam. Tam jest też jakieś branie. Tylko to jest chyba za późno, chociaż nie, dobra, może nie było brania. Po prostu patrzcie, jaki on jest ledwo widoczny. A najlepiej piórka są do tego, nie? Najlepiej pióreczkę widać. Tu też będzie uklejka. O, i mamy uklejeczkę kolejną. Tu jakieś zadania robimy. Nawet nie zwracałem uwagi, nie pamiętam, jakie były zadania z tych podstawowych. Dobra, tu przesadziłem. Także pęczak. Co one tam lubią? Muchy. Lubią na pewno białe robaki, z tego co pamiętam. Jakieś ochotki można próbować. Dobra, zobaczymy białego robaczka, bo dawno tego nie sprawdzałem. Też sobie ustawię 20-30 cm. Dobra, zobaczymy, co tu się wydarzy. Tu coś mi się udało zaciąć, a tam nie widzę spławika, nie? Takie łowienie. Bardzo fajne ryby zwłaszcza pod tego. Coś się udało zaciąć. Zwłaszcza pod zadania, pod kawiarnię. Ale właśnie podstawa przed wyjściem zobaczyć sobie, jakie są ryby w kawiarni, nie? Bo jak jakieś tam, nie wiem, oczekiwane są płotki przykładowo, czy ukleje takie teraz w tym przypadku. Też strzelam, czy ukleje są, bo nie jestem tego pewien. Ale jak wiecie, to można już w ciemno iść na te spoty niektóre. Te ukleje to z reguły tu są. Jazgarze bywają. To się przekonamy, czy one są w nocy. Bo raczej jazgarz wieczorem będzie tu brał. Co tu jeszcze można brać? Jakieś okonki. To trzeba byłoby założyć czerwonego robaka, żeby sprawdzić. Takiego właśnie pod jazgarza. To tak. To czerwony robaczek dużo by nam powiedział, ale mamy pierwszą ukleję na białego robaka. Właśnie, to było jakieś zadanie tego typu, łowienie na różne chyba przynęty. Nie pamiętam jakie, trzeba byłoby doczytać. Dlatego mimo to, że zaliczam kolejne te same gatunki, czyli cały czas ukleję, to zaliczam mi kolejną rybę do zadania. No dobra,
to ja łowię, kombinuję, jak zwykle. I wam, jak będę miał coś sensownego do powiedzenia, albo wykombinuję na jakąś inną przynętę, to wam to pokażę. Uklejeczki nam biorą, to teraz za chwilę będę celował w jakąś inną rybę zapewne, no bo robi się 16. Na wieczór trzeba byłoby pomyśleć nad tym jazgarzem, a wieczorem bywają okonie, także może okoń. Jestem ciekaw też, czy trawianka przykładowo tutaj na tym spocie siedzi. Tak jeszcze sobie wyciągnę jakąś uklejeczkę na tego białego robaka, to wtedy mógłbym zmienić przynętę. A, ciekawe, gdzie jest ten lin. No, bo tego lina tutaj też faktycznie, tak jak wspominałem, jeden z takich filmów często oglądanych, starych jeszcze bez mowy, to właśnie tu łowiłem obok. Dobra, to ja kończę to gadanie, chyba że gdzieś tam w międzyczasie wpadnie mi jakaś trofka. To raczej bym pokazał tak, że już bym ją wyciągnięte miał, no bo no ciężko wiedzieć po takim obciążeniu zestawu, że to jest trofka, nie? Dobra, to ja poluję. Właśnie chciałem zadać pytanie, co to za ryba płynie? To jakaś taka dziwna, ciemna. No i mam tutaj trawiankę pierwszą. Jakiś czas temu zmieniłem ten zestaw. Mam ochotkę. W ogóle inną wędkę wyciągnąłem, bo szukałem innych spławików, jak widzicie. Mam te piórkowe. Także ten zestaw i ten lewy jest taki sam, poza tym, że się zmieniły te spławiki na takie piórkowe. O dziwo, ten pęczak to zaczął dawać mniej uklei. Patrzcie, w ogóle generalnie to patrzcie, jakie tempo, nie? 25 ryb, 9 minut. Leciał jak szalone na ten pęczak. Teraz się coś tam uspokoiło. Tu na tym prawym zestawie właśnie postanowiłem użyć UL-kę, bo na nim też miałem spławik i mówię, a dobra, to na nich to będzie. No i co? I daje to fajne rezultaty. Tu mnie dziwi, co się dzieje na tym. Muszę zobaczyć, jaka jest taka głębokość. Może się coś poresetowało po tym, jak zmieniłem spławik? Ostatnio tak bywało, nie? Dobra, teraz tak. Haczyk 14 celowo zostawiłem. Miałem prędzej miałem tego białego robaka i tam 19 czy 20 haczyk. Teraz miałem 14. Mówię, dobra, zobaczymy z tą ochotką. To tak, to możemy dać znowu. Teraz jak wpadła trawianka, to można dać jakąś dżownicę. O, lin jest. Dobra, to zobaczymy, jaka głębokość. Nie, no wszystko jest dobrze niby. To co się wydarzyło, że mniejszy zdecydowanie spławik daje gorsze ryby. Nie wiem, co wam powiedzieć na ten temat. Chyba, że to wynika z pory w grze. Jest godzina taka, jak jest. Że może ja tu troszkę za blisko brzegu miałem rzucony ten zestaw. Też to może być. Nie no, wątpię, żeby na takie czułe ryby mniejszy spławik powodował to, że gorsze ryby biorą, nie? Dobra, w każdym razie co? Jeszcze wyskoczyła mi fajna całkiem ukleja. Gdzieś tu miałem 96 gram. To chwilę po tym, jak przestałem do was mówić na poprzednim wejściu. Tam jest jakieś branie na tą drzewnicę i na drzewnicę właśnie często łowiłem sobie dużo ukleja. No, łowiłem właśnie te trawianki, przytopiło, to może być trawianka albo linek. Ole bydle. Ole dużo trawiana. Dobra, pyczę to, nie? A trawianki są płatne. Czyli co? Mamy konfig teraz już na trawianeczkę i mógłbym to zrobić tak, że też zwiększymy troszkę haczyk. Może być 12 rozmiar. No nie można przesadzać. I damy tą dżownicę. Z tego co pamiętam, że rzadziej mi jakieś fajne trafianki brały na czerwonego robaka. Na rozsówkę można jeszcze próbować. Ewentualnie mięso, tak? Mięso też można byłoby wlecieć.
Czy to będzie okoń pierwszy? Okonia się też spodziewałem właśnie. Rusóweczka bardziej niż czerwony robak, właśnie i dżownica, mięso jakieś tam, ale to rzadko na niskich poziomach macie mięso, tak? Tylko lepiej wam gdzieś tam wskazać jakąś taką bardziej przystępną przylętę, a oczywiście wysokie poziomy, no to sobie wiedzą jak poradzić, tak? Im wystarczą miejsca na mapie, gdzie jest dana aktywna ryba i to tyle. No ja się staram zawsze tak wszystkim to pokazać, zwłaszcza niższym poziomom pomóc. No dobra. To teraz jeszcze bym spróbował złowić więcej trawianek. Fajnie by było. Jakiś sposób na nią. Nie wiem, czy akurat głębiej by się nie przydało, nie? Bo 40 cm no, raczej mógłby być, ale bliżej brzegu, żeby to łowić przy tej trawie tutaj. Z jakiegoś powodu jest to trawianka. I już bym się też mógł nastawiać na jazgarze. Widzę, że ktoś na czacie wyłowił teraz. A jazgarz raczej preferuje małe haki. Właśnie tak jak tam zaczynałem, czyli od 19 do 24 rozmiary i czerwony robak. Także co jest zmieniam? O, trawianka na pęczak. Nie na żarta bestia. Dobra, zostawimy taki haczyk, taki rozmiar, ale zwiększymy głębokość. O ile trawianki biorą, to też jest szansa, że coś na czerwonego robaka tu wyjdzie. A tu przypuszczalnie jest trawianka. No i jest. One przytopią i siedzą pod wodą. Siedzą sobie pod wodą z tą przynętą. Tu jest jakieś branie. A jest za szybko chyba, albo za późno. Dobra, ja miałem tu zwiększyć grunt. Tam znowu jest branie. No i co? Możemy kombinować. Zobaczymy, co nam tu powychodzi. Mamy ukleja, mamy teraz fajne jazgarze. Całkiem możliwe, że będą brały też fajnie okonie, ale okonie biorą tak, że gdzieś tak mniej więcej w okolicach 18 do 22, 21, 22 i tak gdzieś tak z rana o 6 do 8, 9. Później już słabiej. No, to się zrobił nam film spławikowy. Może to dobrze. Tak grunt podobnie by było. Te ryby akurat na grunt całkiem dobrze biorą. Nie mam z tym problemu. Tu zestaw, patrzcie, całkiem blisko brzegu i jest kolejna fajna trawianka. Kolejna fajna trawianka i to na czerwonego robaka. Ja tu miałem chyba teraz 80 cm. Ktoś to pamięta? To tyka dna. No to ciekawe. Dobra. To co? Teraz do was wbiję, jak coś mi tu fajnego wpadnie, albo mi się uda sposób, to może być lin. To może być lin i zerwie mi pewnie zestaw. Zobaczymy za chwilę, czy się uda. No albo wpadnie mi jakiś tam ten. Wpadnie mi. Zerwałem, to był lin. Albo wpadnie mi jazgarz. To co było celem teraz na nockę. No, a ja zestaw zerwałem specjalista Mati. A, tak to jest. Dobrze, że się spławik ostał. Możemy dać tak, z powrotem. Dlaczego to się zerwało? O, to nie wiem, jaki to musiał być lin. Dosyć dobry. Dobra, to ja poluję teraz na jazgarze i zobaczymy, co się będzie działo. No, bardzo ładny linek. Bardzo ładny linek, czyli no na 99% wtedy też wziął linę na tej ULC tam. I to taki mógł być powyżej 2 kg na spokojnie. Także co, czerwony robaczek, nie trzeba nawet kombinować za tym linem, żeby iść tam, o, tak jak mówiłem. Tutaj ja wtedy tę linę łowiłem, ale możecie sprawdzić, czy tam przypadkiem nie wychodzą. Także co? Ja sobie zamieniłem tą środkową wędkę też na taki zestaw, taki dość prosty, z tym starym kołowrotkiem, haczykiem 24, rozmiarem, oczywiście fluorokarbon tutaj. Wydaje mi się, że to podstawa, żeby było. Tam jest jakaś ryba na tym spławiku. Zobaczymy najpierw to, bo ze spławika szkoda, żeby spadło okonek, ale okonie to mówiłem, czerwone robaki lubią.
Kolejna ryba do zadania by była. Tam jest jakieś branie. To zobaczymy najpierw to. Dobra, tu się udało zaciąć. Kolejna trawianka. Trzeba będzie przynętę zmienić, bo one są drzewnicolubne, nie? A teraz ja bym chciał jazgarze połowić. Tu jest kolejny okonek. No ja liczę na te jazgarze, wam powiem, nie? Może jakiś sposób znaleźć. Póki co mam już klip 106 metrów ustawiony, ale może to się dalej nacierało. Ciekawe co za zabranie. To raczej lin nie jest. To jest kolejny okoń. Czyli te ryby, które mówiłem, wspominałem, to są. I to taki całkiem, nie? Z takim haczykiem 19 i taki wielkościowo ładny okoń. Da się połowić na małych hakach, nie? Nie trzeba nie wiadomo czego tu mieć założone. Ciekawe co to jest to. Ale ja tu muszę zamienić, dać jakiś mniejszy haczyk. I przydałby się jeszcze mniejszy. Na tamtym drugim zestawie miałem i poszukam teraz sobie tego jazgarza, jak mówiłem, bo ja tu widzę, że ludzie łowią. Tylko nie pamiętam jak daleko. Może bardziej tak na wprost powinno się tu rzucać. Dobra, to się odezwał do was, jak już wymyślę na sposób teraz tylko na jazgarza, bo na te ryby już widzieliście. No i jest pierwszy jazgarz na gruncie. Co prawda mały, ale jest. Dobra, ja go ten zestaw rzucę tak, a tam jest albo krąb, albo leszcz. Jak wykłada w ten sposób spławik. Dobra, mamy krąpika. No tak biorą. Nie, to jest takie, wiecie, trochę z doświadczenia. Już wiem po sposobie brania niektórych gatunków ryb. Jaki to będzie właśnie gatunek, nie? Leszcze, krąpie wykładają spławik. Nieraz karasie potrafią w podobny sposób trollować. Ale tak z reguły Jeszcze klenie potrafią wyłożyć spławik, ale wtedy spławik płynie wierzchem jakby. Zaraz po tym jak zaatakuje. No tu mam jakieś branie. Ale jeszcze się ryba nie zaczepiła, dobra. Ciekawe co to będzie. To nie będzie jazgarz. Albo jakiś byczy jazgarz. No to jest byczy jazgarz. Trofkowy. Dobra, czyli mam to co chciałem. Nagrać wam jakąś trofkę na filmie jeszcze z kartą. Super, nie? Dobra, i ten zestaw jest na 6 metrach. Na 6 metrach haczek 24, czerwony robak, fluorokarbon. Też nie wiem, czy ten fluorokarbon byłby wymagany pod jazgarza. Niekoniecznie. No i teraz jeszcze muszę wymyśleć, w jaki sposób ja łowiłem tutaj te jazgarze na spławiku, bo potrafiłem nagrać w tym miejscu film, gdzie jednocześnie łowiłem trofkę jazgarza na gruncie i trofkę jazgarza na spławik. Jest to możliwe. Tylko nie pamiętam na jakiej głębokości. Skoro biorą z gruntu, no tam bierze, patrzcie, kolejny krąb. Udało się zaciąć. Chociaż to też jest spod leszczowy, to może być wszystko. Ale mamy jakby wygląda 4. pewny gatunek. W sumie 5, tak? Bo jeszcze są te okonie tutaj pewne. To mam jaką głębokość? 84 cm. I rzucone tam dalej dodaję właśnie te krąpiki. Tu jest kolejny jazgarz. Tam jest kolejne branie. Kolejne, które wykłada mój sposób na zacinanie, nie? Ale widać oddaje. Jest kolejny jazgarz. Bo tam rekord tygodnia light wyskoczył na gruncie. Tu jest jakieś branie. Zobaczymy, czy się uda zaciąć. To może być jazgarz. I mamy jazgarza. Jazgarz jest bliżej. Zobaczcie. 73 cm. 73,7 mam to założone. Dobra, tutaj. I tu coś jest też. Czyli jazgarze na gruncie na 6 metrów. I spławiczek też tak może być bliżej troszkę rzucany.
a na 84 gruntu troszkę w tamto miejsce. Ale się film drugaśny zrobił. Ale no, tych gatunków macie takich pewnych. Tu farmę uklei, liny całkiem prawdopodobnie, że też są. Te trawianki to mamy raz, dwa, trzy, cztery z okoniami i piąte są te krąpie i jazgarze. No to jeszcze więcej. No dobra. No ja już nie będę stał, żeby nagrać nie wiadomo jakiego tutaj wyniku. Chciałem wam pokazać to miejsce. Chciałem wam pokazać... No w sumie to jest drugie takie bardzo aktywny spot na tym łowisku. Po tym tutaj, tym karasiowym 5287, tych okolicach tego pomostu. Tu jeszcze na tym 50-80 można farmić te podobne ryby jak tutaj na tym spocie. Są jeszcze inne miejsca, ale to takie 87 to jest klasyka komorówki. I widać aktualnie całkiem dobrze sypie rybkami. Okej, to pewnie się zobaczymy już przy kawiarni. Patrzcie, tu bierze krąb i to nawet bliżej. Albo leszczyk. Jest leszczyk. No, chyba, że mi wpadnie coś byczego tutaj po drodze jeszcze, to wam to pokażę. Jak nie, no to co, kawiarnia i sprzedaż tych rybek. No dobra, to co? Zobaczymy, co tu będzie w tej kawiarni. No, leszczyków to tam nie miałem, ale tak. O, tu będzie szkoda mi to sprzedać. Chociaż nie, dobra. Przeliczyłem się, że za dużo policzyłem. To w sam raz. Czyli mam 17 i jeszcze jakaś fajna kasa będzie za tą trofkę. Płotki to tam nie brały, chociaż wydaje mi się, że może coś brać. I jakaś żaba może uderzyć, jakbyście łowili na muchy. Na muchy, ochotki raczej, ale raczej muchę bym próbował łowić, jakbyście ukleje potem farmili. Trawianki też zaliczymy. Też się tu uda zarobić na tym. I patrzcie, nie jestem, nie wiem, pół godziny byłem maksymalnie. Zaraz zobaczymy, że 17, 30, 35 i te krąpie też są do zaliczenia. Jakbyśmy postali dłużej, no to jest to. Okonie myślę, że spokojnie dałoby się tam zaliczyć. Jakbyśmy stali całą godzinę. Czasem jaś tam gdzieś w okolicach 20 metra klips, jak ustawicie w tym miejscu, też potrafię brać. Także no, miejsce super. Leszcze też podobnie, 15 do 20 metrów w tamtym miejscu. A tutaj co my mamy przez ten czas? 27 minut, trochę mniej, bo relogi robiłem i takie tam. Dobra. 125 plus... Ile tam było? 30? 150? I jak na pół godziny komarówki w takim tempie mógłbym dobić do 300? 250? 300? Na bardzo proste sprzęty, nie? Bez żadnej zanęty, bez niczego. Także polecam odwiedzić sobie to miejsce, jak zaczynacie gierkę no i powodzenia. Dobrych, obfitych, optymalnych połowów życzę i na razie.